witajcie. Nagrywam ten film. Nie wierzę w to do końca, że nagrywam ten film. Bo tak naprawdę nie robiłam tego już od 2,5 roku mniej więcej, tak mi się wydaje. Tak szybko ten czas leci, że to jest niesamowite. Przez ostatni prawie rok bardzo wiele osób mówiło mi, że powinnam ten film nagrać, że to jest coś, co warto zrobić, co powinnam zrobić i tak dalej. I nie tylko moi jakiś tam przyjaciele, ale też moi powiedzmy starzy obserwatorzy, widzowie, którzy mi doradzali po prostu, żebym to zrobiła. Tak się bujałam z tą ideą tego filmu, tak jak mówię, przez prawie rok, z bardzo różnych powodów, które jakoś tam to, myślę, wyjaśnię w trakcie tego filmu mniej więcej chociaż, tak jak będę mogła. Ale doszłam do momentu w życiu, w którym po prostu nie do końca mam inne wyjście, w którym stwierdziłam, że chyba jednak ci ludzie, którzy mówią mi, że powinnam, że warto, mają trochę racji, więc jestem. Chciałabym to od razu powiedzieć na samym początku, że nie wracam na YouTube, tak jak robiłam to kiedyś, nie mam tego w planach, z bardzo, bardzo wielu powodów. Trochę za tym tęsknię, nie ukrywam, no to była jednak duża część mojego życia przez wiele lat, więc trochę za tym tęsknię, ale z wielu powodów po prostu nie jestem w stanie fizycznie, psychicznie, emocjonalnie, czasowo tego po prostu zrobić, więc nie, na YouTube nie wracam. Na Instagramie też mnie ogólnie nie ma, chociaż ostatnio na Instagram wróciłam, znaczy na Instagramie jestem, ale obserwuję ludzi, sama nie dodaję już więcej. I ostatnio wrzuciłam kilka postów, więc oczywiście link w opisie pod tym filmem i jakieś tam, tak jak mówię, kilka postów tam jest, raz na jakiś czas jakieś tam stories wrzucę w razie co, więc jakby ktoś chciał, to tam jest, są i kilka postów, można mnie tam znaleźć, ale tak jak mówię, nie tak jak kiedyś, nie do tego stopnia, już teraz tego nie robię. Więc tak, wiele osób widziało jakieś tam moje posty, czy na moim prywatnym Facebooku, czy właśnie na Instagramie, czy nawet na karcie społecznej, na YouTube, czy wydaje mi się, że jakieś filmy innych ludzi się pojawiły na mój temat, chociaż szczerze mówiąc nie szukałam, nie patrzyłam, nie oglądałam, ale myślę, że coś tam, parę osób tam do mnie się odezwało, mówiło, że gdzieś tam Cię widziałam, czy to prawda. Więc na pewno wielu z Was po prostu już mniej więcej wie, o co chodzi i jakoś tam widziało, co się dzieje mniej więcej w różnych innych miejscach, więc ja jestem po to, żeby trochę wyjaśnić, no i nie ukrywam, poprosić o pomoc. Tak jak mówię, znalazłam się w miejscu w życiu, w którym jest dość słabo z bardzo, bardzo wielu powodów. Więc zaczynając trochę od początku, we wrześniu, to chyba był 26, wydaje mi się, września zeszłego roku, 2024 roku, miałam robiony rezonans całego ciała, tak jak już nieraz wspominałam gdzieś tam w czasie mojej kariery, nazwijmy to na YouTube, miałam robiony rezonans całego ciała po to, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok. I czy wszystko jest, ten guz w głowie, czy jest stabilny i nie ma żadnych innych wzrostów i tak dalej. MRI, czyli rezonans magnetyczny, wyniki wróciły super, nie było nic, żadnych zmian, wszystko było stabilne, nic innego się tam nie działo, wszystko było czyste, więc generalnie bardzo się ucieszyłam, nie czułam, żeby coś było nie tak, więc też się nie zdziwiłam, że było wszystko ok w wynikach, ale zawsze jakaś tam tu ulga jest. Więc ucieszyłam się i po prostu myślałam, że miałam z głowy po prostu spokój na kolejny rok, zanim będę robić kolejny rezonans. Tak się złożyło, że no niecałe 2 miesiące, mniej niż 2 miesiące później, bo 2 miesiące później, bo to było 4 albo 6 grudnia tego samego roku, obudziłam się rano i byłam bardzo wzdęta i bolał mnie brzuch. I zdziwiłam się trochę, bo ja generalnie nigdy żadnych problemów nie miałam ze wzdęciami, z bólami. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz przed tamtym porankiem bolał mnie brzuch, tak naprawdę. Więc pomyślałam sobie, że kurczę, że o co chodzi, że o co w ogóle chodzi, tak? Więc generalnie pomyślałam sobie, że może coś zjadłam, że może coś mi zaszkodziło, może nie wiem, może łapałam jakąś, nie wiem, grypę żołądkową czy cokolwiek takiego.
Więc po prostu stwierdziłam, że poczekam chwilę, zobaczę, czy lepiej się poczuję i jakieś tam herbatki sobie wypiłam i tak dalej, ale nic nie przechodziło, nic się nie zmieniało, ten ból dalej tam był, to wzdęcie dalej tam było, do tego stopnia, że nie byłam w stanie po prostu zapiąć moich jeansów, tak jak normalnie je nosiłam. Dzień wcześniej, tak od tamtego momentu po prostu nie byłam w stanie tego już zrobić, więc zaczęłam czuć, że coś jest nie tak. Ten ból w brzuchu był taki dziwny. To nie było tak, nie bolał mnie żołądek, nie bolały mnie gdzieś tam w jelitach, powiedzmy tak. To był taki dziwny ból gdzieś tam w dole brzucha i zaczęłam myśleć, że kurczę, że może to mój wyrostek, bo nie pamiętam, czy mówiłam o tym, ale jeszcze na Bali jak byłam, to miałam zapalenie wyrostka, które udało mi się po prostu wyleczyć bez operacji, więc uniknęłam operacji wyrostka, nie wycięli mi, wszystko tam było ok potem. To było w ogóle, to była crazy story, powiedzmy. To też fajne doświadczenie, fajne, nie fajne, zależy. Ale tak czy siak to był taki ból dziwny gdzieś tam z boku, w dole, więc pomyślałam, kurczę, może to wyrostek, więc stwierdziłam od któregoś momentu, 2 dni chyba później, że pojadę na ostry dyżur po prostu, żeby sprawdzić, to nie jest wyrostek, no bo wiadomo, że z wyrostkiem nie ma żartów, jeżeli jest naprawdę źle, to może po prostu pęknąć, tak, i może być bardzo, bardzo duży problem. Więc stwierdziłam, że po prostu pojadę, zrobię badania, pojechałam na ostry dyżur i powiedzieli mi, że muszę mieć, że chcą zrobić tomografię komputerową. Ja, jako że z moją mutacją genetyczną tomografie komputerowe powinny być unikane, czy jakiekolwiek inne naświetlania, chyba że naprawdę jest konieczne, więc poprosiłam po prostu lekarza, czy możemy zrobić najpierw USG, bo to jest znacznie mniej tego wszystkiego, mniejsze ryzyko i tak dalej, czy możemy najpierw zrobić USG, zanim zrobimy tomografię, żeby po prostu zobaczyć, czy może USG pokaże coś konkretnego. No i zgodzili się, pan zrobił mi USG i powiem Wam, że ja leżąc tam na łóżku w czasie USG miałam takie przeczucie, że coś jest nie tak. I to nie było, znaczy wiedziałam, że coś jest nie tak, bo bolał mnie brzuch i byłam wzdęta, tak, ale miałam takie przeczucie, że coś jest bardziej poważnego niż wyrostek. I myślę, że myślę, że z jednego, jakby to powiedzieć, tak jakby część tego powodu, dlaczego tak myślałam, to było to, że widziałam twarz tej osoby, która mi to USG robiła. I ten pan sprawdzał, tak jakby patrzył na to samo miejsce kilka razy, potem znowu, potem coś tam. Nie do końca na moje pytania odpowiadał. On też nie jest osobą, on nie może po prostu powiedzieć mi, co widzi. To lekarz musi powiedzieć, tak? Więc on nie może, oni po prostu nie mogą tego powiedzieć, ale nie odpowiadał na żadne pytania, tak jakby na samym początku mieliśmy rozmowę i jakoś tam tutaj się uśmiechnął, tam zażartował i potem nagle zamilkł i po prostu nie było nic. I ja po prostu widząc to, miałam przeczucie, że coś jest naprawdę nie tak, a poza tym czułam też ból. Zrobił mi też USG, jak to się po polsku mówi, do środka po prostu, tak, w sensie w pochwę. Od środka zrobili mi USG i to mnie bolało. I ja czułam ból wtedy. I ja po prostu myślałam sobie, o kurczę, coś jest naprawdę, naprawdę nie tak, bo gdyby to był wyrostek, to bym takiego bólu tam nie czuła. Więc ja po prostu już wiedziałam, że coś jest nie tak. No ale potem wróciłam po tych badaniach do mojego miejsca w poczekalni, no i przyszedł lekarz, lekarka właściwie, kobieta, która powiedziała mi, że no, wyniki USG nie są zbyt fajne i że muszą jednak zrobić tą tomografię, więc powiedziałam, ok, zrobię tomografię. No i pani ta doktor powiedziała, że możliwe, że po prostu jedną z możliwości jest po prostu rak jelita, nie jelita, tylko jajnika. I ja, słysząc to słowo, gdzie ja byłam sama na tym ostrym dyżurze, no nie było to zbyt przyjemne, nie ukrywam. Wręcz przeciwnie, powiedziałabym. Zrobiliśmy tomografię, na to musiałam wypić kontrast, więc musiałam czekać w ogóle 2 godziny, zanim zrobią tą tomografię. Ale jak zrobili tomografię, to wyniki były bardzo szybko, no i pani wróciła do mnie, w sumie to była inna lekarka, bo tamta poszła już do domu, przyjechała inna lekarka i powiedziała mi, że muszą wysłać wyniki do mojego onkologa, dlatego że wygląda na to, że to jest rak i że jest dość rozwinięty. I pani powiedziała, że po prostu lekarka powiedziała, że zadzwoni do mojego onkologa, z którym ja pracuję właściwie od ponad 8 lat już, prewencyjnie, tak? On mi wszystkie badania tam zamawiał i tak dalej.
No i powiedziała, że zadzwoni do niego, to był piątek wieczór, powiedziała, że zadzwoni do niego i wyśle mu wyniki i zobaczymy, co powie. Potem wróciła niedługo później i powiedziała, że mój onkolog powiedział, że mam zadzwonić w poniedziałek, że on po prostu przekaże informacje już do ludzi pracujących tam w gabinecie i że mam zadzwonić w poniedziałek z samego rana i umówić się na wizytę jak najszybciej. I że to po prostu już jest kwestia rakowa, tak? I ja po prostu słysząc to, no nie zniosłam tego zbyt dobrze, nie ukrywam. W tym momencie w moim życiu nie widzę diagnozy raka jako wyrok. Według mnie to nie jest wyrok już teraz, może kiedyś, ale w dzisiejszym świecie, w dzisiejszych czasach myślę, że to nie jest wyrok, ale mimo to, słysząc coś takiego, nie było to, no było to dość ciężkie do zniesienia. To było dość naprawdę trudne. Tym bardziej, że to był piątek wieczór i ja po prostu musiałam czekać cały weekend, aż do poniedziałku. I jak zadzwoniłam w poniedziałek rano, to mi powiedzieli, że mam przyjechać tego samego dnia. Jeżeli gabinet lekarza, ktoś z gabinetu lekarza powie, że dzwonię rano i mówią mi przyjedź teraz, że lekarz zobaczy cię teraz, no to wiadomo, że jest źle, tak? Wiadomo, że jest źle, że nie można czekać. No i pojechałam i generalnie potwierdziło się to, co już właściwie wiedziałam, tak? I że to rak i że rak jajnika. Później, kilka dni później okazało się, że to jest trzecie stadium raka jajnika, który tak jakby nie mam przerzutów do innych organów, ale ten rak jajnika nie jest w jednym guzie. On nie jest tak jakby, to nie jest jeden guz, tylko jest kilka guzków. To jest generalnie rak prawego jajnika. Jest kilka innych guzków w moim w pelvis area. To wzdęcie, które miałam, to jeden właśnie z objawów raka, ale przypominam, że dzień wcześniej nie miałam żadnego bólu, nic, zero, po prostu obudziłam się z dnia na dzień z bólem i ze wzdęciem i te wzdęcia i tak dalej, to ten duży brzuch, to był efekt tego, że miałam dużo płynu w brzuchu, który spowodowany był właśnie rakiem. Komórki rakowe po prostu w którymś momencie powodują, że organizm produkuje więcej płynu, płyn w ogóle, tak, do pewnego stopnia i ten płyn tam po prostu miałam w tym brzuchu. Ten płyn miałam odciągany i w tym płynie było dużo komórek rakowych, przez to właśnie ten rak jak jakby jest, te komórki rakowe są nie tylko w jednym guzie, ale generalnie też dotykają tam macicy no i generalnie tam są w tym moim pelvis area, wybaczcie, muszę sprawdzić, nie pamiętam, wyleciało mi z głowy polskie słowo. Więc tak to wyglądało, mówiąc ogólnie, więc ja po prostu byłam w sytuacji, w której życie stanęło mi przed oczami, mając 3 dzieci, z czego jedno ma tylko 3 lata. No nie tak sobie to wyobrażałam, nie tak myślałam, że spędzę święta. To było, tak jak mówię, to był grudzień, początek grudnia, tuż przed świętami, więc no nie było zbyt fajnie. I dużo się złego działo. Widziałam się z lekarką, gynecologist, która jest oczywiście też chirurgiem, tak, która tak po prostu do mnie mówiła, że ja nie byłam w stanie się opanować przez cały dzień, do końca dnia po wizycie z nią, jejku. Ona generalnie powiedziała mi, że umieram, tak? I ja czegoś takiego nie toleruję, ja nie akceptuję takich wiadomości, czegoś takiego od lekarzy w ogóle, więc ja do niej nigdy nie wróciłam. Napisałam też jej dość taką, powiedziałabym, no dałam jej jedną gwiazdkę i napisałam opinię z cytatami tego, co mi powiedziała, bo po prostu te rzeczy, które mi mówiła, były niedopuszczalne, szczególnie jako kobieta kobiecie, mama mamie. No po prostu ona mnie tak absolutnie, do niej nigdy nie wróciłam. Do tej pory widziałam, z tego co 5 różnych chirurgów, wszystkie kobiety. Do tej pory widziałam 5 chirurgów. I jestem w stałym kontakcie z 2 z nich, bo tak jak już nieraz mówiłam w czasie mojej kariery YouTube'owej, warto prosić, warto pytać, warto szukać 3., 4., 5., 6. opinia, bo tak naprawdę słyszałam różne rzeczy od różnych lekarzy. Jeden lekarz powiedział, że absolutnie nie, drugi powiedział, że tak, więc generalnie warto prosić i po prostu, tak jak mówię, szukać i pytać, bo tak jak mówię,
różne opinie od różnych lekarzy można uzyskać, więc taka szybka rada przy okazji. Od tamtego czasu, od grudnia zeszłego roku, bardzo, bardzo dużo się działo. Ja po prostu wpadłam w wir terapii alternatywnych, naturalnych w domu, w klinikach, różnych suplementów, różnych zmian w życiu i tak dalej, i tak dalej. I tak jakby dostałam też wiele wiadomości od Was, tak, od moich starych widzów, jak jeszcze robiłam YouTube, z różnymi rekomendacjami i tak dalej. I powiem szczerze, że większość tego, jak nie wszystko tak naprawdę, co przeczytałam w wiadomościach czy w komentarzach do tej pory, i od razu mówię, że ja nie jestem w stanie odpowiadać na te wiadomości, nie na wszystkie na pewno, ja po prostu nie robię już tego, nie mam fizycznie, emocjonalnie czasu, ani energii, ani nic takiego, ale ja niektóre te wiadomości czytam sobie tu i tam. I tak naprawdę wszystko, jeżeli dobrze kojarzę teraz, to wszystko, co dostałam rekomendacje, różne terapie i tak dalej, ja o tym wszystkim już wiem. I większość z tego, o czym czytałam od Was, ja już robię. Tak jakby ja zaczęłam robić alternatywne terapie, naturalne, jakkolwiek chcecie to nazwać, tak? Właściwie od samego początku. Zanim w ogóle zrobiłam cokolwiek innego, zaczęłam suplementację, zaczęłam odrobaczanie, terapie przeciwpasożytnicze, takim konkretnym środkiem, o którym wiele z Was na pewno wie, a wydaje mi się, że nie mogę tego na głos powiedzieć, bo YouTube zablokuje film, albo będzie cenzura, albo cokolwiek, ale myślę, że wiecie, o co chodzi, przynajmniej wielu z Was. Różne suplementy, jakieś tam wysokie dawki witaminy C, sauny, co tam jeszcze, lewatywy, różne soki, tak, różne rzeczy. Po prostu zaczęłam od razu robić bardzo, bardzo wiele rzeczy, o których wiedziałam już od wielu lat, tak, o których się jakoś tam nauczyłam w przeciągu tych kilku lat, o których wielu o tych rzeczach mówiłam też Wam w filmach, tak. I dość tak jakby, dość szybko powiedziałabym, ten ból brzucha jakoś tam mi zaczął maleć i potem tak jakby minął. Nie miałam, jednym z objawów też była wysoka gorączka codziennie wieczorem. W ciągu dnia było ok, ale codziennie wieczorem miałam po prostu bardzo wysoką gorączkę. I to też mi jakoś tam minęło dość szybko po tym, jak zaczęłam robić te naturalne terapie i tak dalej, ale ten płyn w brzuchu po prostu dalej był. I to było do tego stopnia, że ja po prostu miałam ten płyn odciągany co tydzień. Bardzo nieprzyjemna procedura. Nie to, że bolesna, ale bardzo, bardzo nieprzyjemna. Ten sam płyn w brzuchu po prostu sprawiał mi dużo bólu. Naciskał na moje organy, nie mogłam jeść, ja schudłam wtedy dużo, nie dlatego, że nie miałam apetytu z powodu raka, ale dlatego, że ja po prostu nie byłam w stanie, bo ten płyn naciskał mi, po prostu ściskał mi żołądek, nie było tam miejsca, ja nie byłam w stanie zjeść, więc ja dużo po prostu straciłam na wadze wtedy i po prostu było ryzyko różnych powikłań z tego względu. Za ten płyn miałam odciągany co tydzień. No i mój onkolog generalnie, ja uważam, że to jest bardzo dobry lekarz. Z bardzo wielu względów, między innymi dlatego to jest jedyny lekarz, z którym ja zostałam przez tyle czasu. Ja wszystkich innych lekarzy po prostu pozbyłam się, bo ja nie byłam w stanie z nimi rozmawiać, oni nie słuchali mnie, nie odpowiadali na pytania i tak dalej. I to jest lekarz, z którym ja po prostu zostałam, bo to jest lekarz, który mnie słucha, który zawsze wszystko wyjaśni, który szanuje, respektuje to, że ja podejmuję swoje decyzje, że ja zadaję mu miliony pytań i tak dalej. I on po prostu, on do tej pory wie o wszystkich moich alternatywnych terapiach, które robię, o wszystkim tak naprawdę wie. Dałam mu całą listę w ogóle wszystkiego i on wszystko akceptuje, powiedział mi nieraz, że rób wszystko, co robisz, jest super, nie mam problemu z niczym. Natomiast mówił mi, że ten płyn w brzuchu jest dużym problemem właśnie z tego powodu, że może powodować różne powikłania. Nie tylko nie tylko to, że rak się po prostu rozprzestrzeni w różne inne miejsca, tak, bo ten płyn po prostu dotyka inne organy, ale też dlatego, że po prostu mógł powodować, jak to się mówi, bowel obstruction, przetłumaczę to na polski, później dam Wam tutaj słowa na ekranie i tak dalej. Więc generalnie on powiedział, że on jak najbardziej jest za tymi alternatywnymi terapiami, które robię, jak najbardziej tak, ale powiedział mi, że muszę po prostu przemyśleć to, czy chcę poddać się leczeniu, wybaczcie, czy chcę się poddać leczeniu, które on rekomenduje. Powiedział, że on rekomenduje chemioterapię, tak?
która pokazuje, tak jakby ma duży jakiś tam do tego, jeżeli chodzi o ten konkretny rak, że jest dość efektywna. I wytłumaczył mi dlaczego. Ja nie podjęłam decyzji o tym, czy chcę, czy nie chcę tego zrobić przez prawie 2 miesiące. 1,5 miesiąca mi zajęło wiele rozmów z różnymi lekarzami, bo mam nie tylko onkologa, mam też naturopatę, mam też osteopatę. Wiele rozmów, wiele pytań, płaczu, po prostu robiłam research, tak, konkretny na temat tego konkretnego leku i tak dalej, zanim podjęłam decyzję, ale niestety mimo tego, że nie miałam tego bólu, że te gorączki mi jakoś tam minęło, to ten płyn w brzuchu dalej był. I ja po prostu co tydzień jeździłam na odciąganie tego płynu z brzucha, co naprawdę powiem Wam, że to było w którymś momencie po prostu już ja już nie mogłam tego znieść. Psychicznie bardziej, nie to, że fizycznie, tylko psychicznie bardziej, bo było naprawdę bardzo nieprzyjemne i no po prostu bardzo źle to znosiłam w tamtym momencie psychicznie. No i to też tak jak mówię, powodował dużo bólu, tak, no bo to jednak były momenty, gdy odciągali mi 4 litry płynu z brzucha, 4 litry, więc to było naprawdę dużo. Więc ja w końcu zgodziłam się na tą chemię, i głównym powodem był po prostu ten płyn, tak? To był główny powód, czemu się na tę chemię zgodziłam, bo ja po prostu już czułam, że nie do końca byłam w stanie już to dalej znosić, tak? I po prostu myślałam, że kurczę, że jednak myślę, że posłucham tego, co on mówi. On w ogóle też, mój lekarz, onkolog, dostosował do mnie też dawkę, on mi tą trochę dawkę obniżył, więc ja miałam 100% tej dawki i tak dalej. Rozłożył trochę bardziej w czasie, po to, żebym też mogła się jakoś tam dojść do siebie pomiędzy tymi wlewami i tak dalej. Więc tak jakby on też ze mną w ten sposób współpracował, jeżeli o to chodzi. Więc ja miałam aż 9 cykli tej chemii. Nie straciłam włosów też dlatego, że miałam... To się nazywa Scalp Cooling Cap. To jest zdjęcia też dodam Wam, żebyście zobaczyli. To jest taki czepek, który zamarza tak naprawdę. Miałam mokre włosy i nakładałem ten czepek i ten czepek był podłączony do maszyny. W tym czepku był specjalny żel, podłączony był do maszyny. Ta maszyna po prostu zamrażała ten czepek, czyli ja po prostu siedziałam przez ponad 5 godzin z zamrożonymi włosami, do tego stopnia, że jak mi to zdjęli później, to miałam normalnie lód na włosach. I to działa tak mniej więcej, dam jakiś tam link może w opisie też, żebyście zobaczyli, jeżeli chcecie, ale to działa tak, że dlatego, że to jest tak zimne, to blood vessels się skurczają i ten lek nie dochodzi aż do końca i nie powoduje wypadania włosów. Dlatego też w czasie chemii też bardzo często używałam właśnie zamrożonych rękawiczek i też specjalne skarpetki, tak? Takie powiedziałabym zamrożone skarpety buty, które też zapobiegają potem problemom z palcami i ze stopami i tak dalej, których nie mam w ogóle na przykład, tak, więc to też trochę tam pomogło i dlatego właśnie straciłam włosy, znaczy nie wszystkie, straciłam dość dużo, zresztą tutaj widać jak moje stojące włosy, bo teraz straciłam wszystkie brwi i rzęsy i tak dalej, ale to też mi już tutaj widzicie odrosło już teraz, bo ostatni wlew miałam 30 lipca, a jest dzisiaj początek, w sumie środek, 11 listopada, więc tak jakby wszystkie włosy gdzieś tam w innych miejscach ciała mi odrosły. Włosy też mi jakoś tam odrastają, ale te mi sterczą taką. No, w każdym razie na to się zdecydowałam. Nie żałuję, zdaję sobie sprawę, mam naprawdę wiedzę i świadomość tego, dlaczego tak, a nie inaczej to wszystko wyglądało i z czym to się wiąże, jakieś tam efekty uboczne, długoterminowe i tak dalej. Ja wiem o tym wszystkim, tak jakby ja sobie zdaję z tego wszystkiego sprawę, wiem jak to wszystko wygląda, wiem na co się zdecydowałam, nie żałuję tego, co zrobiłam, bo ta chemia bardzo pomogła właśnie z tym płynem, który po prostu mi się już potem który zniknął. Przestał się zbierać i do tej pory tego płynu po prostu w ogóle nie mam. Do tej pory
mam jakąś tam, to się nazywa treatment response, czyli mój organizm do jakiegoś stopnia odpowiedział na to wszystko, co robię, bo ten rak się nie rozrósł do innych organów, moje płuca są czyste, nerki czyste i tak dalej, ale też nie zmalał aż tak. Tak jakby ta odpowiedź na te wszystkie leczenie i to alternatywne i na chemię i tak dalej nie jest taka, na jaką wszyscy mieli nadzieję. Po prostu dalej tego jest tam dużo. Kilku chirurgów widziałam, nie do końca chcą zrobić operację do tej pory. Mówią, że po prostu jest zbyt ryzykowne, że tego jest za dużo, żeby usunąć. Jutro, dosłownie jutro mam dopiero pierwszy zabieg chirurg pani, która się zgodziła na to, żeby po prostu wejść z kamerką i zobaczyć, co się dzieje i może usunąć, może nie, w zależności od tego, jak to wszystko wygląda, więc trochę taka jestem, trochę utknęłam w tym wszystkim. Wydaje mi się, że tutaj największym powodem, dlaczego utknęłam, jest po prostu mój umysł, mój stan emocjonalny, mój stan psychiczny, ale jest mi strasznie ciężko, dlatego że po pierwsze jestem rozwiedziona, więc ja mam dzieci przez większość czasu, dzieci są z ojcem 2,5 dnia właściwie co 2 tygodnie, więc to jest też dużo do zniesienia, tak? Nie mam pracy, aktualnie nie jestem w stanie fizycznie nawet iść do pracy. Ludzie mówią, że o, jak ty super wyglądasz, jak ty sobie radzisz. Wyglądam znacznie lepiej niż się czuję. Powiedzmy to w taki sposób. Nikt tak naprawdę nie wie, zaraz wszyscy będą wiedzieć, ale do tej pory nikt nie wie tego, że ja płaczę codziennie. Ja osiągnęłam po prostu jakieś już chyba moje możliwości, jakimś cudem dalej to wszystko robię, jakimś cudem dalej wstaję rano, jakimś cudem dalej po prostu cisnę i idę i na te terapie jeżdżę i próbuję nowych rzeczy i rozmawiam i szukam, zajmuję się dziećmi i po prostu zabieram na zajęcia i wszystko, jakimś cudem dalej to robię. Ja nie wiem, powiem wam szczerze, że ja po prostu nie wiem, co mnie dalej tutaj, nie wiem jak. Ja po prostu nie wiem, jak ja to robię, naprawdę, ale jest mi bardzo ciężko z różnych względów, finansowo przede wszystkim. Tylko w tym miesiącu jestem $1500 pod kreską. $1500 mi brakuje, żeby być na zero. Tylko w tym miesiącu. Ja po prostu jestem w długach. Nie jestem w stanie tak jakby wytłumaczyć innym, jak ciężko mi jest w tym momencie, bo może z zewnątrz tak nie wygląda, a też ktoś, kto tego nie doświadczył, nie do końca zrozumie. Jakbym nie starała się tego wytłumaczyć z mojej perspektywy, to jeżeli ktoś tego nie doświadczył, to tego nie zrozumie, a nikt nigdy nie doświadczy takiej samej sytuacji w taki sam sposób, tak? Co prawda, na szczęście, całe szczęście, mam pomoc od przyjaciół, z dziećmi, z ludźmi przynoszą z mojego kościoła, przynoszą mi obiady, tak? Szczególnie właśnie po mojej chemii, czy tam teraz właśnie po operacji. Obiady mi przynoszą, kupują mi jedzenie. Dostaję gift cards do sklepów spożywczych, na stacje paliw i tak dalej, bo ja po prostu sama nie jestem w stanie tego ogarnąć. I to jest jeden z powodów, czemu nagrywam ten film, bo tak jak mówiłam już w jakichś tam moich postach na Facebooku, że ja po prostu przez ten cały czas musiałam odłożyć moją dumę na bok. Przez tyle lat ja po prostu byłam osobą, która była w stanie to tak jakby wszystko zrobić, tak? Ja byłam w stanie wszystko ogarnąć i załatwić i tak jakby nie potrzebowałam tak naprawdę jakiejś tam mega dużej pomocy, ogólnie rzecz biorąc. Wiadomo, że czasem tam pomoc z czymś tam poprosiłam, czy zatrudniłam kogoś i tak dalej, ale ja generalnie potrafiłam sama, tak? Ja byłam taka, wiecie, taka ogarnięta, powiedziałabym. I doszło do momentu w moim życiu, w którym ja po prostu musiałam sama sobie przyznać przed sobą, do siebie, że ja nie jestem w stanie. Po prostu nie jestem w stanie. Po prostu nie jestem i fizycznie, i psychicznie, emocjonalnie, finansowo. Ja po prostu nie jestem w stanie sama tego już ogarnąć. Po prostu nie jestem. I jest jak jest, tak? No, życie jest jakie jest, różne rzeczy się dzieją w życiu i nie wszystko da się kontrolować i po prostu musiałam to zaakceptować, że tak jest.
I musiałam prosić o pomoc, po prostu musiałam zacząć prosić o pomoc. Jedną z rzeczy, którą zrobiłam, to założenie zbiórki, na którą też oczywiście dam w opisie i ciężko mi o tym mówić, dlatego że, tak jak mówię, no dużo mi to zajęło pracy nad sobą, żebym ja w ogóle była w stanie przyznać do tego, że ja po prostu nie jestem w stanie tego sama zrobić. I też ciężko mi było poprosić o pomoc innych, ciężko mi było to dać publicznie i ciężko mi było prosić o pieniądze. Ale ja po prostu, tak jak mówię, jestem tak pod kreską, że ja nie jestem w stanie tego inaczej już zrobić. I mimo tego, że zobaczycie to, że tam na tym GoFundMe, które mam, generalnie udało mi się do tej pory od grudnia zeszłego roku zebrać tam chyba z tego co pamiętam $29,000, tych pieniędzy już nie ma. Kompletnie. Pierwsze 10,000, które udało mi się zebrać, poszło na medyczne wydatki, i medyczne mówię tylko i wyłącznie, chodzi mi o szpitale, odciąganie płynu na przykład, różne opłaty, deductible, które tutaj trzeba zapłacić zanim ubezpieczenie w ogóle zaczyna cokolwiek pokrywać i tak dalej. A jeżeli chodzi o jakiekolwiek alternatywne metody, jakiekolwiek, nic z tego nie jest pokrywane przez ubezpieczenie w ogóle. I to są takie koszta, to są takie pieniądze, że ja po prostu wszystko to, co zebrałam do tej pory, tego już po prostu nie ma. Wszystko to poszło tylko i wyłącznie na moje medyczne wydatki. I na opiekunkę tu i tam, gdy po prostu musiałam mieć tę pomoc z dziećmi, bo nie byłam w stanie sama tego ogarnąć, tak? I ja po prostu jestem w sytuacji, w której muszę poprosić o więcej pomocy, w której muszę poprosić o to, że jeżeli ktoś może wpłacić cokolwiek, to żeby po prostu będę zajebiście wdzięczna. I za rozesłanie tego do innych ludzi to też bardzo pomoże. Ja nie wiem, jak dojść do większej ilości osób, żeby to zobaczyły. Ja jestem w sytuacji, w której naprawdę zmagam się z tym, tak jak mówię, że jestem 1500 pod kreską w tym miesiącu. Jestem w sytuacji, w której muszę wybierać, albo kupię po prostu, zrobię zakupy spożywcze, albo pojadę na terapię, która może uratować moje życie. I oczywiście wybiorę jedzenie, no bo muszę nakarmić dzieci, tak? Ale wiecie, o co mi chodzi, że po prostu jestem w takiej sytuacji w tym momencie i po prostu proszę o pomoc. Proszę o pomoc i tak naprawdę ktokolwiek wpłaci, dużo mi to pomoże. I aplikowałam o różne pomoce, aplikowałam do różnych programów dla samotnych mam, dla ludzi właśnie z diagnozą raka, do różnych programów i prywatnych, i federalnych, do kościołów się odzywałam. Jestem tak naprawdę tak w ogóle członkinią jednego z kościołów, nie katolickiego, ale jestem, więc to też jakby jest część mojego życia już teraz. I to wydaje mi się bardzo mi pomaga w tym, że dalej jestem w stanie wstać rano i jakoś tam dalej iść. Ale niestety nie ma zbyt dużego odzewu, albo jestem po prostu odrzucana, moje wnioski są odrzucane. Nie wiem nawet czemu, albo się do mnie w ogóle nikt nie odzywa, nie odpowiada i ja po prostu nie wiem co mam zrobić, nie wiem co mam po prostu robić, szczególnie z jutrzejszą operacją, nie wiem jak ta operacja pójdzie, co się stanie w czasie tej operacji, nie wiem jak będzie długa moja rekonwalescencja, nie mam zielonego pojęcia, co ja zrobię w przyszłym tygodniu z dziećmi, nie wiem jak to będzie wyglądało. Jestem po prostu w takiej kropce w tym momencie, że ja po prostu nagrywam ten film po to, żeby prosić o pomoc, głównie finansową. Więc mój GoFundMe, czyli ta zbiórka, link będzie w opisie. I dam też tam w ogóle moją wishlist na Amazon, którą stworzyłam też właśnie dlatego, że tam parę osób powiedziałam, że to jest może dobry pomysł. Dla tych, którzy po prostu nie chcą do końca może dać pieniędzy, że może ktoś coś kupi. Tam są rzeczy jakieś tam spożywcze, są tam też różne rzeczy, które pomogą mi właśnie w terapiach. Są też ciuchy, buty dla dzieci, jakieś gift cards do sklepów spożywczych i tak dalej, więc jakby ktoś chciał zajrzeć na Amazon Wishlist, to tam link też jest w opisie. I no. Chyba to tyle, wydaje mi się.
Kto by pomyślał, nie? Że po prostu dojdzie do momentu, w którym będę nagrywać film, żeby prosić o pomoc, ale takie jest życie. Takie jest po prostu życie. Wierzę w to, że z tego wyjdę. Wierzę w to, że dam radę, że będę po prostu tu dla dzieci, bo to głównie o moje dzieci chodzi. Kurczę, ja straciłam moją mamę, gdy miałam niecałe 7 lat, moja siostra miała 5,5. Ja mając dzieci, które mają 9, 7 i 3, nie wyobrażam sobie tego, że miałabym je zostawić. To nie jest w ogóle opcja. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Po prostu ja muszę zrobić co mogę, żeby z tego wyjść, ale ja naprawdę już niewiele więcej mogę. Tonę w długach. Nie mam po prostu... Nie mam możliwości. No. Szukam pracy, ale niestety jako że moja najmłodsza ma 3 lata i ja po prostu nie mam z kim ją zostawić, nie stać mnie na przedszkole. Nie jestem w stanie znaleźć pracy, która dałaby mi wystarczająco możliwości, żebym i na terapię mogła jeździć i się z tego raka wyleczyć, żeby odpocząć i żeby mieć moje 3-letnie dziecko ze mną. Po prostu nie jestem w stanie. Więc proszę o pomoc, po prostu proszę o pomoc. Jak bardzo możecie pomóc. Kurczę, po prostu potrzebuję pomocy. Potrzebuję pomocy i będę naprawdę bardzo, bardzo wdzięczna. I trzymajcie kciuki. Ten film wątpię, że uda mi się go zmontować przed moją operacją jutro. Przypuszczam, że będę po prostu robić, jak będę leżała w łóżku po operacji. Więc zobaczymy, może dam po prostu już update też po operacji, jak to wygląda. Ale tak jak mówię, wysyłam. Trzymajcie kciuki, żebym doszła do siebie szybko, żeby operacja poszła dobrze. Przesyłajcie mi pozytywną energię, pozytywne myśli, modlitwy, cokolwiek wierzycie. Jakieś tam, nie wiem, positive vibes, cokolwiek, nie wiem. Przesyłajcie mi cokolwiek możecie. Ja Wam dam w opisie różne linki do różnych rzeczy, jakieś tam może wyjaśnienia konkretne, przetłumaczę parę rzeczy na polski, bo po prostu wyleciało mi z głowy różne słowa. Też niektórych słów w ogóle nie znam, bo tak naprawdę wszystkiego takiego się uczyłam, tych wszystkich tej terminologii medycznej uczyłam się po prostu w Stanach, tak? Więc tak jakby też nie do końca znam różne terminy po polsku, ale coś tam przetłumaczę i dodam, więc będę naprawdę bardzo, bardzo wdzięczna za jakąkolwiek pomoc, bo znowu nie jestem w stanie tego zrobić sama już teraz, nie jestem w stanie po prostu tego ogarnąć sama, więc no, chciałam się zmieścić w 20 minutach, ale nie udało się, ale jestem dalej poniżej godziny, więc jest ok. Okej. Z góry dziękuję. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Dziękuję za wszelkie dobre słowa, które do tej pory usłyszałam, za dobrą energię, za myśli, za życzenia powodzenia, za wszystko. I myślę do zobaczenia któregoś dnia. Dziękuję jeszcze raz.